Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bruk. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej wprost dla dżentelmenów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Bruk jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową brokshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku, tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. Witamy wszystkich po raz kolejny, już w trzeciej naszej rozmowie na temat co tam panie w polityce. Witam Ciebie, Sławku. Witam. Witamy wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj troszeczkę sobie roztrząśniemy temat państw BRICS, bo to jest dosyć ciekawy temat, wydaje mi się, zwłaszcza, że świat jest troszeczkę jakoś tam straszony tymi państwami BRICS, jakoby one miały być tymi złymi państwami, tą złą siłą, nie? Ogólnie. Pogadamy, porozmawiamy na ten temat, czy one są dobrą czy złą siłą. Na pewno są, siłą przeciwstawną do Zachodu, ale ale do tego też dojdziemy, nie? Byliśmy w stanie komunizmu, byliśmy na tym etapie, wiemy jak to się skończyło. To znaczy dla nas się to skończyło dobrze, nie? Ale wiemy czym to się objawiało i jak to się odbywało wszystko, jakie były braki, jakie były kryzysy. No i teraz, jeżeli te państwa miałyby dyktować nowy porządek świata jakiś, ja tego średnio to widzę, No dobrze, ale zacznijmy może, Artur, wiesz co, ja cię pociągnę za język, będziemy oczywiście wymieniali, argumenty, będziemy wymieniali swoje opinie, ale może zaczniesz od tego, po co powstały te państwa, w jakim celu? No, powiem tak, państwa BRICS w ogóle powstały w latach, bodajże z tego co kojarzę, 2000-2001. Początkowo to nie było BRICS, tylko było BRICS, Tak. prawda? Mhm. Dlatego, że to jest taki akronim od tych pierwszych liter państw, które w to wszystko wchodziły, czyli chodzi o Brazylię, Rosję, Indię i Chiny, więc pierwsze litery stanowiły BRIC. Natomiast do tego dołączyła jeszcze Republika Południowej Afryki, czyli South Africa, czyli doszło S, prawda? Jeśli Tak, chodzi o kwestię państw BRICS. No i teraz kwestia bardzo, bardzo prosta, bo twierdzono, że to jest tak jakby grupa wschodzących państw, powiedzmy sobie szczerze, że jest to grupa wschodzących państw, które zaczęły odczuwać taki brak wpływu w tym globalnym systemie finansowym i systemie politycznym. Jakby się tak zastanowić dobrze, jakie były główne powody powstania państw BRICS, to było ich kilka, bo były i gospodarcze, i takie polityczne albo geopolityczne, i finansowe były też, i różne tam kwestie związane z wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego, bo i też takowe się pojawiały. Jeśli chodzi o kwestie gospodarczych powodów, no to te kraje wschodzące, bo takie ładnie nazywano, one chciały po prostu zwiększyć swoją siłę w gospodarce światowej. Wtedy jeszcze to było G7, no i Zachód, bo G7 i Zachód kontrolowały w ogóle większość globalnego PKB, czy większość handlu, czy większość finansów. Chodziło też o taki lepszy dostęp do inwestycji, technologii i rynków eksportowych. No i w ogóle BRICS stał się taką platformą, bym powiedział, do tej koordynacji polityki
handlowej i walutowej. Na przykład chodziło o handel przede wszystkim ropą, gazem, metalami szlachetnymi, czy też produktami rolnymi. Pamiętajmy o tym, że w ogóle jest to też ciekawe, bo obecnie w skład państw BRICS weszła nawet Arabia Saudyjska, a Tak. przecież sytuacja jest taka, że petrodolar został wprowadzony tylko i wyłącznie przez Amerykanów dla Arabii Saudyjskiej, żeby chronić złoża ropy naftowej na terenie Arabii Saudyjskiej. I od tego się zaczęło panowanie dolara na świecie, prawda? Jakby teraz zebrać wszystkie dolary, które zostały gdzieś tam wydrukowane i odesłać je z powrotem do Stanów Zjednoczonych, to one by plajtnęły równo, bo to by była taka inflacja, że tam jest nie wiem ile razy więcej po prostu tych dolarów nadrukowanych na świecie, niż ma to pokrycie w ogóle w złocie, prawda? Zatrzymajmy się przy tym. Artur, zatrzymajmy się, bo to jest klucz. Wiesz co, ja się zastanawiałem, w jaki sposób ktoś przy zdrowych zmysłach kupuje coś za dolary, które są walutą fiducjarną, czyli to jest ta waluta fiat, która nie jest nic warta, za nią nie stoi nic. Mhm. I kto przy zdrowych zmysłach oddaje złoto, jakieś inne kruszce, czy jakiekolwiek inne zasoby naturalne Mhm. i dobra materialne za coś, co nie jest nic warte. Plus dodatkowo jeszcze Mhm. dolar amerykański może być dodrukowany z pieniądza. Co za tym idzie? Ten dolar będzie tracił na wartości. Kto przy zdrowych zmysłach robi, wiesz, na zasadzie zamienił stryk, siekierkę na kijek, tak? Kto przy zdrowych zmysłach robi takie transakcje? No ja I ci już dlatego przecież te odpowiem. państwa BRICS powstały, No, ja ci prawda? już No bo odpowiem na przecież to pytanie, bo jeżeli byś się dobrze zastanowił i ciebie zapytam, czym się różni 1 dolar od 100 dolarów, to mi odpowiesz niczym. To jest ta sama farba, to jest ten sam papier, to jest tylko kwestia umowna, nazwijmy to. tak, Że tu jest dokładnie. jedynka, a tu jest setka. No i jest taka jedna nacja ogólnie na świecie, która również przejmowała na przykład złoto templariuszy, żeby oni nie dźwigali, bo się chłopy przedźwigają, nie? W związku z tym dawano im takie listy zastawne, gdzie w każdym mieście mogli to złoto rzekomo sobie odebrać, no nie? Tak. I przecież do II wojny światowej, nawet no w sumie do II wojny światowej, to kwestia była taka, że w obiegu były i złote, i srebrne monety ogólnie, bo nawet i w Polsce weźmy sobie, czy w Wolnym Mieście Gdańsku, one były. Po II wojnie światowej zaczęto właśnie przechodzić, zresztą to bodajże chyba w Stanach Zjednoczonych za Nixona oni odeszli, czy za Cartera, czy za Nixona, ale chyba za Nixona, nie pamiętam dokładnie, kto wtedy W był. 1971 roku, nie pamiętam kto był wtedy No, albo chyba Nixon, albo Carter, prezydentem. nie pamiętam dokładnie. Więc oni wtedy odeszli od dolara w złocie, bo jeszcze były Tak. ciekawe te, wiesz, dolary, które miały te różne pieczęcie, te stempelki, że na niektórych były na przykład takie niebieskie, na niektórych były zielone, a jeszcze były takie złote i to były te dolary, które miały pokrycie w złocie, no nie? W skarbcu Stanów Zjednoczonych. Więc odpowiadając sobie na pytanie, kto na taki układ idzie, no to odpowiedziałem, jest taka jedna nacja, która bardzo dobrze wzięła, wytłumaczyła, że to jest, wiesz, to jest tak samo, jak ja bym tobie powiedział, kto przy zdrowych zmysłach, bo jeżeli ktoś na przykład inwestuje w złoto, załóżmy, tak, żeby nie stracić, bo nie chodzi o to, żeby on zyskał, bo on może zyskać, jak będzie wojna na przykład na Ukrainie albo coś, ale nawet jeżeli nie zyska, to nie straci, dlatego że złoto przechowa wartość pieniądza przez inflację, tak, bo nie ma czegoś takiego, więc no to dobra, ja jeszcze rozumiem, że ktoś kupuje złote monety i w to inwestuje i dzięki temu sobie funkcjonuje, tak? No ale nie rozumiem, Czekaj, ale pod nie rozumiem, jak warunkiem, ktoś kupuje złoto nie fizyczne, tylko złoto, właśnie o to chodzi. które nie Dokładnie to, istnieje. On kupuje nieistniejące złoto. dokładnie, to jest to, o czym chciałem też powiedzieć, nadmienić, dlatego że ludzie, nie dajcie się zrobić. Jeżeli wy kupujecie albo inwestujecie w złoto, którego nie macie w domu, to wcale nie inwestujecie, wy tego złota nie macie fizycznie. Ale oczywiście, To są, wiesz, to jest ta to sama jest sytuacja, co kiedyś pieniądze wyrzucone w błoto. No to jest ta sama sytuacja, wiesz co, kiedyś ja jak sprzedałem mieszkanie, to nagminnie zacząłem te pieniądze wypłacać po prostu z konta i wyobraź sobie po tygodniu, ponieważ miałem ileś mogłem dziennie wypłacać, to po tygodniu bank zadzwonił do mnie, że pieniądze z mojego konta znikają. Ja mówię tak, wiem, że znikają, bo ja je wybieram, no nie? A oni mówią do mnie z tekstem, że no jest taka sprawa, że no to nie chciałby pan u nas zainwestować w coś. A ja mówię, ale nie. Mówię, ludzie, słuchajcie, przecież
Jeżeli ja te pieniądze u siebie mam, to są to moje pieniądze. A jeżeli ja Tak, pieniądze mam w banku, to ja mam co najwyżej roszczenie do tych pieniędzy. dokładnie Bo tak. jeżeli wy mi ich nie oddacie, to ja mogę sobie do banku, do sądu mogę sobie iść. Dokładnie. A ja nie mam ochoty chodzić po sądach. Ja sobie wolę to zainwestować na swój sposób, na przykład, nie? A nie po prostu wam dawać inwestować. No bo kiedyś można było jeszcze na tych procentach coś zyskać. W tej chwili to jest to śmieszne i nikt nie zyskuje na tych procentach. To jest inna sprawa, nie? Dobrze, słuchaj, zatrzymajmy się jeszcze tutaj chwilę. Te roszczenie, to co powiedziałeś, to jest też kolejna bardzo ważna rzecz, że pamiętajcie, że to, co macie w banku, te pieniądze czy te cyferki na ekranie monitora, to nie są tak naprawdę pieniądze, tylko to jest, tak jak ty powiedziałeś, roszczenie, jak to się nazywało, To są chyba inaczej. roszczenia. I ty masz Tak, to roszczenie jest do własnych roszczenie do pieniędzy. banku. Tak, a bank może się przychylić, ale wcale nie musi, tylko może po prostu ci powiedzieć, że nie ma i tyle, nie? I może ci nie wypłacić No. tego. Także pamiętajcie o tym, to też jest ważne. Ale teraz wiesz co, skoncentrujmy się jeszcze, powróćmy do tych państw BRICS, dlatego że omówiliśmy już oczywiście, kto przy zdrowych zmysłach, to było takie trochę retoryczne pytanie, dlatego że wiesz, ponieważ Ameryka przynajmniej jeszcze na razie jest armią numer jeden, no to wymusza na innych po prostu, żeby robili to, co Ameryka chce, oczywiście to, co leży w interesie Ameryki, USA, może nie Ameryki, dlatego że Ameryka to kontynent, a USA to jest państwo. I w tym momencie USA jest w stanie wymusić, tak jak mafia dokładnie, tak jak zbój łamignat, tak, na ludziach, żeby na innych nacjach, żeby po prostu używali dolara. No ale właśnie Oczywiście są. chciałem ci to jeszcze tutaj wejść, bo Mhm. oczywiście ja mówiłem o tych kwestiach przyczyn, ale były te przyczyny też polityczne, czyli te tworzenie tej alternatywnej siły wobec całej dominacji Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, to jest raz, bo natomiast ważna jest też sprawa właśnie o co chodziło przy BRICS-ie w kwestiach finansowych. Chodziło przede wszystkim o redukcję zależności od dolara No amerykańskiego oczywiście, i Banku Światowego, to jest oczywiście, żeby się rozliczać w Międzynarodowego innych Funduszu walutach. Walutowego, Mhm. bo to też Tak, o to chodziło, nie? tak. Bo teraz w tej chwili państwa BRICS, niektóre próbują się rozliczać w juanie chińskim, prawda? Co też jest ważne, nie? Więc To przede jest ważne, wszystkim, ale wiesz, no to zamienił stryjek siekierkę na kijek, dlatego że co to za różnica, nie? nie, Przecież oczywiście, Chiny mogą przejąć ja to taką samą rozumiem. rolę jak Ameryka. Ja to rozumiem, natomiast chodzi o tą redukcję Mhm. dolara amerykańskiego i przede wszystkim państwa BRICS chciały utworzyć własne banki, własne Tak. fundusze rozwojowe, bo zobacz, jak na razie to jeszcze państwa rozliczają się w dolarze. Natomiast wiesz, jak były takie państewka w postaci Iraku, Syrii, Libii, to jak one tam zaczęły fikać i powiedziały, że wprowadzą, na przykład ISIS powiedziało, że wprowadzi walutę opartą na złocie, no to nagle Amerykanie wylądowali w Syrii, prawda? Natomiast Tak. wiesz, i oni mogli sobie pogrywać z takimi państewkami, nie? Natomiast w momencie, kiedy pojawiły się na przykład Rosja, Chiny, tak? No to Mhm. już tam za specjalnie, no Stany Zjednoczone nie do końca mogą sobie tak pogrywać, jak sobie brali. Przede wszystkim BRICS powstał w mojej ocenie po to, żeby uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych, bo Oczywiście, że tak. przykładowo dla Rosji, dla Brazylii, która jest w BRICSie, dla Arabii Saudyjskiej ważne było, aby można było sprzedawać ropę i gaz i niekoniecznie płacić w dolarach. To dawało przede wszystkim większą niezależność wobec USA. I to jest najważniejsze, nie? Dokładnie. I teraz Tak. Mhm. jeszcze jedną rzecz chciałem tylko powiedzieć, bo może to być dosyć ciekawe, bo jakby ja wspomniałem o tym petrodolarze, no nie? O tym petrodolarze, bo petrodolar to był taki system rozliczeń międzynarodowych w dolarach amerykańskich za ropę i oczywiście tutaj chodziło, że od lat 70. Stany Zjednoczone i OPEC ustaliły, że ropa będzie sprzedawana praktycznie tylko wyłącznie za dolary. To też dawało Stanom Zjednoczonym ogromną właśnie przewagę i ten potężny popyt na dolara, tak? I tak naprawdę to utrzymywało siłę dolara. Bądźmy szczerzy i w ten sposób BRICS wchodzi w taki konflikt z petrodolarem, no bo Chiny kupują przykładowo na dzień dzisiejszy rosyjską ropę za juany, Indie kupują tą ropę za rupie, a Rosja w ogóle częściowo akceptuje i jedną walutę i drugą walutę, nie? Jak sprzedaje swoją ropę Indiom czy Chinom, tak? I to w tym przypadku osłabia dominację dolara w tym handlu energią, no nie?
No, BRICS promował też w sumie płatności za ropę i w rublach, i w juanach, i w rupiach, czy w tych realach brazylijskich, no nie, bo to też takie pomysły na życie mieli. I wtedy po prostu tak naprawdę dochodzi do tego, że kraje Zachodu tracą część tego globalnego wpływu Nie finansowego. kraje Zachodu, tylko USA, tak naprawdę USA. Dlatego, że wiesz, to jest taka transakcja wiązana trochę. Rozliczamy się w dolarach, ale wszystkie transakcje przechodzą przez City of London, Mhm. tak? Czyli przez londyńskie miasteczko banksterów. No i po prostu ktoś na tym zarabia i to duże pieniądze, bo tych transakcji jest, ja z tego co czytałem kiedyś, dziennie to idzie w miliardach No. ponoć te transakcje, nie, jakie są wymieniane. Nawet jeżeli ktoś płaci tylko 50 eurocentów, czy tam eurocentów, czy centów, czy nawet $1, no to można sobie bardzo łatwo policzyć, jakie to są pieniądze do zapłacenia, nie? Kto Mhm. na tym zarabia, nie? No jasne. Ja A, ci jeszcze tylko powiem jako mhm, ciekawostkę, bo żeby tak ten temat troszkę podsumować, to wiesz co, w ogóle gdzieś ostatnio przeczytałem, że niektórzy analitycy twierdzą, że jeśli BRICS i jego potencjalne rozszerzenia, bo do BRICS-u chce wejść także Iran, właśnie wspomniana przeze mnie Arabia Saudyjska, wprowadzą jakąś alternatywę dla dolara w tym handlu ropą, no to może to w ciągu dekady osłabić dolara mniej więcej od 10 do 20% w stosunku do tych wszystkich walut światowych. To też jest bardzo I ciekawe. teraz zastanówmy się, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, po co się to dzieje, dlaczego to się dzieje. To jest inny temat, ale ja uważam, że to jest połączone. No oczywiście, oczywiście, bo jeżeli dolar, słuchaj, w tej chwili jeżeli dolar czy euro upada, to ja ci powiem brutalnie, no gdyby wujek Adolf zmarł przed II wojną światową, w mojej ocenie on by został uznany za największego Niemca wszechczasów, bo on bez jednego wystrzału przyłączył Austrię, przyłączył Czechy, rozbudował potężnie fabryki i zbrojenia, zlikwidował kompletnie bezrobocie. Tylko no niestety była II wojna światowa, no i to wszystko przekreśliło te jego sukcesy, nazwijmy to. Wiesz, czekaj, Artur, dlatego że on to zrobił za pożyczki, za pieniądze pożyczone. No to wiesz, to też nie jest, wiesz, sztuka, żeby napożyczać się, a później po prostu, wiesz, żeby zacząć rozbudowywać. To w Polsce jest bardzo Nie, nie, podobne ale wiesz, zjawisko ale teraz, nie? ja to rozumiem, tylko Mhm. wiesz, Sławku, mi chodzi o taką rzecz, że jedyne, jeżeli wprowadzamy głupi zielony ład na przykład ogólnie, Mhm. albo próbujemy takie No, cyrki wprowadzać, no to jedyne, co jest logiczne, to wiadomo, że czołgi nie będą jeździły na solar panels, no nie, na panele no tak. słoneczne, no nie, bo to jest Mhm. logiczne. Albo nie będą, czołgi nie będą deptały trawników, tak, bo mamy zielony ład. Więc No, wiesz, oczywiście. więc wiemy Mhm. doskonale o tym, że jedyny przemysł, który może się potężnie rozbudowywać, tak, no to jest przemysł zbrojeniowy. A na przemysł zbrojeniowy musisz mieć rynek zbytu. No to to, co się dzieje za wschodnią granicą, jest kapitalnym rynkiem zbytu, Dokładnie. zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla tych większych rozgrywaczy w Unii Europejskiej, tak to nazwijmy, nie? Artur, przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że Stany Zjednoczone mają teraz nóż na gardle właśnie przez te państwa BRICS, Tak, właśnie przez potencjalne widmo upadku dolara i dlatego na czym oni najbardziej zarabiają? Właśnie na zbrojeniach. tak. Tylko, że ja, jeżeli miałbym prognozować, może nie prognozować, jeżeli miałbym patrzeć w przyszłość troszeczkę, Mhm. to oni zaczną wyprzedawać coraz więcej i więcej swojej technologii, może nie technologii, ale nawet produktów. Te produkty będą mogły być odtworzone, a co za tym idzie, wyprodukowane gdzieś indziej, na przykład w Chinach, czy w Rosji, czy gdzie indziej. Mhm. No i oni utracą po prostu numer jeden jako armia numer jeden. Mhm. Dlatego wiesz, dla mnie to jest logiczne, że oni zareagowali tak, jak zareagowali, czy że to, co dzieje się, nie chcę tutaj używać słów kluczów, dlatego że nas zablokują, ale to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, to jest właśnie desperacka próba też USA po to, żeby po prostu wzmocnić tego dolara. Mhm. A kto wie, może uda się ugrać jeszcze coś innego, może uda się wyeliminować przynajmniej jednego gracza właśnie z państw BRICS. No i czy to się uda, to zobaczymy. Wątpię, czy to się uda, ale zobaczymy, nie? No E, oczywiście. Wiesz, ja tylko jeszcze powiem tak, dla tych, którzy nie do końca wiedzą, co to jest BRICS, to ja powiem tak, że to jest taki, bym powiedział, sojusz, bo to nie jest formalny sojusz wojskowy jakiś Nie. ogólnie,
ale ogólnie to przypomina taki, bym powiedział, blok polityczno-gospodarczy, podobny do tej dawnej grupy G7. I teraz, Mhm, jeżeli sobie uświadomicie, że członkowie BRICS, jeżeli ich razem zsumujecie, to jest 40% ludności całego świata tak. i około 25% światowego PKB, no to tak naprawdę ma to potężne I około przełożenie. 40% zasobów naturalnych, które należą do państw BRICS, bo to Tak, jest też ważne. tak. Mhm. Także są to, bym Mhm. powiedział, poważni rozgrywacze. Jest to siła, z którą na pewno należy się liczyć. I teraz tak, oczywiście, jeżeli ktoś ma monopol na rynku, to narzuca swoje reguły gry. Jeżeli ktoś nie ma tego monopolu, no to musi liczyć się po prostu z innymi graczami. Mhm. I teraz w jaki sposób, w jakim kierunku to się rozwinie, trzeba obserwować, bo ja też nie chcę tutaj Mhm. prorokować nic. Jesteśmy na skraju jakiegoś tam konfliktu. Nie wiem, czy to Mhm. będzie konflikt ekonomiczny tylko, czy będzie też konflikt Mhm. zbrojny, ze względu właśnie na widmo upadku świata Mhm. zachodniego. Nie wiemy, jak to się rozwinie, no ale będziemy obserwowali. Mhm. Dobrze, słuchaj, Arturze, przejdźmy może troszeczkę dalej Mhm. jeszcze. Ja tutaj wyszczególniłem sobie, kto należy do tych państw BRICS-u. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA, czyli South Africa. I teraz tak, oprócz tego są nowe współprace, jest nowa forma współpracy, No ale są czyli jeszcze tacy tak, potencjalni członkowie, partnerzy. wiesz. Ale to Tak, do tego też dojdziemy, no. zaraz nie. I partnerzy, czyli do tych partnerów dołączyła Białoruś, Boliwia, Kuba, Kazachstan, Malezja, Tajlandia, Uganda i Uzbekistan. Zwróćmy uwagę, Chciałbym, że są to sorry, państwa. wejdę ci w Mhm, słowo, ale chciałbym przypomnieć jedną rzecz, że w chwili obecnej bodajże 2 miesiące temu może, jeśli chodzi o Ugandę, gdzie niby była bieda na nie wiadomo mhm, jakim poziomie, tak, odkryto potężne złoża złota. Także w tym momencie, jeżeli zawsze do tej pory było tak, że jeżeli gdziekolwiek coś odkryto, to Stany Zjednoczone kładły łapę na tym, nie? tak, Najczęściej. oczywiście. A Mhm, jeżeli teraz Uganda wchodzi w skład BRICS-u albo chce wejść w skład BRICS-u, tak to mhm. nazwijmy, to na pewno Stany Zjednoczone łapy na to nie położą. A jeżeli BRICS na to położy, no to jest to dobre, bo pamiętajmy jeszcze o kilku innych rzeczach, że jeżeli świat uparty jest na złocie, to wydobycie złota przez Rosję, ktoś sobie może zobaczyć, ile w Rosji się wydobywa złota, ale weźmy pod uwagę jeszcze RPA, które ma jedne z najwyższych wydobyć złota i diamentów na całym świecie. Do tego dodamy jeszcze Ugandę, to będzie to trząsło na pewno, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, ale jeszcze patrz, do tego są ci potencjalni członkowie, o których ja powiedziałem wcześniej, czyli masz na przykład Iran, który jest bogaty w ropę i on jest strategiczny na Bliskim Wschodzie. Kiedyś sobie możemy w ogóle zrobić taki program na temat czegoś takiego, bo nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle Iran to jest państwo nie do zdobycia. To jest Mhm. państwo nie do zdobycia przez wzgląd na układ geograficzny i przez wzgląd na wiele różnych czynników. To państwo nie było nigdy podbite. Mamy Arabię Saudyjską, giganta energetycznego, tak? Który jest potencjalnym członkiem i ma gigantyczny wpływ w świecie arabskim, tak? Mamy Egipt, który ma strategiczną lokalizację nad kanałem sueskim. I mamy Argentynę, która jest bogata w rolnictwo i w zasoby mineralne, nie? Zgadujemy już teraz, dlaczego strefa gazy upadła i dlaczego i co będzie następne, właśnie przez ten kanał Suezki, właśnie przez to, co się dzieje tam i te plany różne. Tak jak mówię, oglądałem fajny film, w którym po prostu to sami po prostu muszę powiedzieć Żydzi też Mhm. mówili, ci, którzy wyłamali się z judaizmu, oni mówili, w jakim kierunku to zmierza. No oczywiście, żeby zabezpieczyć, wiesz, ten Mhm. jedwabny szlak, nie? Przynajmniej część tego jedwabnego szlaku. No i teraz, jeżeli te państwa Mhm. dodamy i BRICS się rozszerzy o te państwa, Iran, Arabię Saudyjską, Egipt i Argentynę, no to wtedy ta populacja BRICS-u wynosi ponad 50% Tak. światowej ludności i PKB to jest około 30% PKB całego świata, tak? A teraz zwróćmy uwagę, następna też w kolejce jest jeszcze Etiopia. Czekaj, niech ja popatrzę. Tak, Egipt, Etiopia, Iran, to powiedziałeś Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Mhm. Indonezja i jeszcze inni, którzy są w dalszej kolejce. Ale zwróćmy uwagę na Etiopię. Ostatnio czytałem taki fajny artykuł, że populacja Etiopii w ciągu jednej dekady powiększyła się, uwaga, o 20 milionów osób. To jest aż nieprawdopodobne, o 20 milionów osób.
Oczywiście Etiopczycy teraz zasłaniając się tym, że ich populacja wzrosła, chcą uzyskać dostęp do Morza Czerwonego. Mhm. No i właśnie, i teraz kolejna rzecz, która się kroi właśnie w tamtych rejonach, no to niestety, ale kolejny konflikt, dlatego że Etiopia zapowiedziała, że ona ten dostęp uzyska tak czy inaczej, albo siłą, albo dyplomacją, ale uzyska. Jeżeli Etiopia teraz będzie miała za sobą te państwa BRICS, coraz więcej ich, no to możemy się spodziewać, w jakim kierunku to zmierza. Mhm. Tak jak powiedziałeś, Mhm. Rosja teraz bardzo poszerza swoje wpływy w Afryce. Mhm. Chiny w Afryce już od dawna są i wykupują na potęgę tereny, wykupują nieruchomości, jakiekolwiek one tam są, czy to są nieruchomości, czy jakieś mieszkania tymczasowe. W każdym razie wykupują gigantyczne ilości terenów. Po co? Właśnie dlatego, że i to ponownie, ja mówię, czytałem statystyki, że Afryka ponoć jest najbogatszym kontynentem, najbogatszym w złoża naturalne kontynentem, no, który warto mieć ze względu na eksploatację. No ale Dlatego widzisz, ale widzimy, te co się dawne. dzieje. Mhm. No ale widzisz, Mhm. ale właśnie tak załatwiono Afrykę, między innymi Francja załatwiła Afrykę, bo jak załóżmy przestały być państwa kolonialne, no to Francja powiedziała, że zrobi im przysługę, nie muszą pieniędzy bić, w związku z tym niech oni dają złoża, które mają w Afryce Zachodniej i stworzono tego franka afrykańskiego, który jest tam chyba w 8 czy w iluś tam państwach, nie wiem, między innymi na Wybrzeżu Kości Słoniowej on jest też i możesz tym pieniądzem w tych 8 czy iluś tam państwach płacić na przykład, nie? No ale z racji, że oni nie mają tego pieniędzy i te pieniądze są drukowane na przykład we Francji dla nich i rozprowadzane we Francji dla nich, no to oni za to mają te zasoby naturalne, chociaż to w tej chwili zaczęło się tam ostro robić, bo ten sojusz się tam zrobił, jeśli chodzi o Mali, o Burkina Faso tak samo, nie, tam no, było koło Gany też no i jeszcze ci inne. przywódcy, Mhm. którzy zrobili ten pakt z 4 państw, tam pamiętam Mhm. Mali i te inne, które tam przy Mali brały i grasowały. Jest taki ten jeden przywódca, co chodzi zawsze na wojskowo ubrany, nie pamiętam jak on tam się nazywał. On jest bardzo, bardzo, Czekaj, bardzo popularny. Także oni po prostu pokazali, wiesz, środkowego palca Francuzom, bo powiedzieli, że już nie potrzebują kompletnie Francuzów i oni chcą mieć pieczę nad tymi, wiesz, swoim. dobra, tutaj, żeby być precyzyjnym, koło Mali jest Maurytania, Senegal, Burkina Faso, No Burkina Guinea. Faso, przepraszam, tu chodziło mi o No, Burkina Faso, no. tak, Czyli, bo ja dokładnie. I chciałem tam w powiedzieć, Burkinie Faso. Mhm. bo my jesteśmy niestety, Sławku, tak starzy, że ja chciałem powiedzieć, ja miałem w głowie Górna Volta, a przecież już nie ma Górnej Volty, tylko jest Burkina Faso teraz. Tak, dokładnie. Tak samo w Nigrze odkryto jakieś tam złoża i z tego co pamiętam, były też takie ciekawe artykuły na ten temat, że Rosja tam macza łapy No, no. i ponoć Niger, jeśli się nie mylę, to oni opowiedzieli się właśnie po stronie Rosji, nie? Mhm. Także oni Oni tam chcą brali, wygonić na pewno cały zachodni świat i no Francuzów, wiesz, i Amerykanów. no też ciekawe jest to, co na tym zjeździe bodajże ONZ-u prezydent Mali powiedział oficjalnie, że Ukraina sprzedaje uzbrojenie do Afryki i z tego niby miał się zrobić wielka afera, Właśnie. nie? Miała się zrobić wielka afera, a w tej chwili masz w Jak ktoś internecie. miał powiedzieć coś takiego, tak? Tak, jakąś miał coś takiego powiedzieć, a w tej chwili Załęski oficjalnie powiedział, że on będzie sprzedawał nadwyżki uzbrojenia, którego mają. No to ja pierniczę. No, żeby nie powiedzieć gorzej i bardziej Słuchaj dosadnie. Sławek, to No. może se coś kupimy, no bo myśmy się rozbroili dla Ukrainy, no to może coś kupimy od nich, skoro mają nadwyżki. A, dokładnie, nie? Dokładnie, wiesz. Oni mają na pewno bardziej nowoczesny sprzęt niż ten, który oferują nam Amerykanie, Mhm. prawda? No. Także no, jesteśmy sarkastyczni, ale musimy być, dlatego że to zmierza w takim kierunku, że to aż naprawdę nóż się w kieszeni otwiera. Dobrze, słuchaj, omówiliśmy to, omówiliśmy jeszcze te rzeczy. Wiesz co, ja pamiętam, była taka informacja, której nie byłem w stanie zweryfikować, ale wiesz, kto o tym mówił? Ty wspomniałeś o tym, że w zamian za złoto ktoś wystawiał tam jakieś papierki, jakieś Mhm. czeki albo papiery. Listy zastawne, takie fajne, no. Tak. I teraz tutaj musimy dojść jeszcze do Benjamina Fulforda, który mówił o tym już dawno, dawno temu. Dawno temu to ja mówię, mamy teraz 25, on mówił 2 dekady temu, zaczął chyba w 7-8 roku.
zaczął mówić o tym. I pamiętam zdjęcia, to można u Fulforda znaleźć na jego stronie. On mówił o tym, że tak naprawdę w taki sposób cała Azja i Chiny zostały okradzione ze złota Mhm. właśnie w latach 20. Zeszłego stulecia. Mhm. I wyobraź to sobie, że oni zrobili w taki sposób, że powiedzieli, że zdeponują Chiny czy Azja tam, bo tam wtedy nie pamiętam, tam Chiny miały inny wymiar, inne granice miały oczywiście niż teraz. Mhm. Azjatyckie złoto trafiło do USA. W zamian za to oni dostali w takich ogromnych skrzyniach papiery, w których, wyobraź to sobie, były błędy ortograficzne, literówki były zrobione, celowo były zrobione, po to, żeby za jakieś 70-80 lat, jak przyjdzie do oddania, do zwrócenia tego złota, żeby po prostu podważyć to i powiedzieć, że wy to podrobiliście. To nie są oryginalne papiery ze względu na to, że po prostu tu są literówki. Nikt takich błędów ortograficznych nie robi. To mówię, możecie znaleźć sobie u Fulforda na jego stronie. To ja pamiętam, że mi się oczy tak naprawdę, to wtedy właśnie prawie te 20 lat temu tak zacząłem się bardzo intensywnie interesować właśnie systemem finansowym, jak on działa. I muszę powiedzieć, że jak zrozumiałem, jak to działa, no to naprawdę o pomstę do nieba. Dlatego, że nawet nie wiem, jak to nazwać, to jest tak jak jedna wielka mafia, która zarządza tym wszystkim i po prostu ktoś tylko czerpie z tego korzyści, nie? W każdym razie zmierzam do tego, że dokładnie tak jak ty mówiłeś, to jest już znany z historii fakt, który miał miejsce. Także no, No, a to są propos. rzeczy, to są No, rzeczy takie po prostu ciekawe, to są ciekawostki historyczne, możecie je zweryfikować. no Proszę bardzo, a Artur. propos błędów ortograficznych, to mi się kojarzy przykład z mojego życia, wiesz, bo była kiedyś sytuacja, że był taki epizod w moim życiu, że ja byłem kiedyś nauczycielem. Tam byli różni uczniowie, ja też miałem takie klasy naprawdę bandziorów różnych, nie? I kiedyś tam było jakieś wydarzenie, ja poszedłem na policję, żeby złożyć zawiadomienie, no nie? Złożyłem zawiadomienie, a widziałem, że ten policjant kompletnie nie chciał, wiesz co, pisać tego mojego. To było ewidentnie widać, że on nie chciał pisać. No ale ja go Rozumiem. zmusiłem, żeby pisał moje zeznania, bo ja to będę podpisywał. On pisał i dawał mi do podpisu potem. Ja patrzę, a tam dosłownie w każdym zdaniu był byk ortograficzny. Kompletnie był byk On to ortograficzny. odręcznie pisał? Tak, znaczy w komputerze, on to wydrukował potem, nie? Ale był byk ortograficzny, kompletny. I on mi to daje do podpisania, ja to pamiętam do dnia dzisiejszego, to jego tłumaczenie, bo on mi daje to do podpisania, ja to wziąłem, popatrzyłem, to były takie, że aż kolało w oczy, nie? I ja No. mówię, to ja mam coś takiego podpisać, mówię, ja mam coś takiego podpisać, przecież tutaj, mówię, w każdym zdaniu jest byk ortograficzny, no nie? Ale pamiętam odpowiedź tego policjanta, bo on nie wiedział, że za pół roku będzie ze mną pracował, bo ja dla prokuratury pracowałem już po pół roku, jak przestałem pracować w szkole, nie? I była taka sytuacja, że on mówi do mnie, jak ja będę w szkole, to pan mnie będzie uczył, a jak pan jest na policji, to ja pana uczę. U mnie się biuro pisze przez ukreskowane, bo się odmienia w bierze. No nie? No nie? Dobra. I jak ja to wziąłem, wiesz, zobaczyłem, to mi się to a propos skojarzyło, wiesz, z tym właśnie, z tymi błędami ortograficznymi. A potem ja zakończyłem, najśmieszniejsze było to, że myśmy się w takiej dziwnej sytuacji spotkali, ale on się nie zmienił dalej, ponieważ ja tam po pół roku przestałem pracować, a poszedłem do prokuratury pracować i oni mówią, to będzie pan nadzorował tą jednostkę, no nie policji, czyli właśnie ten komisariat, z którym miałem takie przejścia. I wiesz co, ja pamiętam jak dziś, jak ja otworzyłem te drzwi, no nie, wszedłem do tego samego pokoju, tych dwóch głąbów siedziało przy tych samych biurkach, rozumiesz? I ja powiedziałem, dzień dobry, prokuratura rejonowa w Bytomiu mnie przysyła, no nie, i tak dalej. Ja zobaczyłem ich wzroki i oni wiedzieli, oni sobie momentalnie mnie przypomnieli. Ale dlaczego mówię, że oni się nie zmienili? Oni się nie zmienili, bo ja potem dawali mi zlecenia, no nie? I w postanowieniu było napisane, żeby potem akta sprawy na przykład przekazać do prokuratury apelacyjnej w Białymstoku. Czyli wiesz, jest złoty stok, więc jest biały stok. Też oddzielnie pisany, nie? O matko. No, dobre. Ty wiesz co? Wiesz, co mi się przypomina, Artur? Pamiętam w Teleekspresie kiedyś pokazywali,
Słowo ci daję, to były lata 90., wtedy, kiedy już komuna padła, ale wtedy, kiedy jeszcze ci milicjanci, którzy zostali przekonwertowani na policjantów, jeszcze działali. Facet pokazywał, dobrze, nie wiem, czy to był facet, ale pewien człowiek pokazywał mandat, który dostał, wiesz za co? Za niemanie świateł No. dostał. Za niemanie świateł. Ja normalnie myślałem, że ja w szoku byłem, naprawdę. W szoku byłem, ale no wiesz, no zdarza się coś takiego. No, Ale dobra, taka mała dygresyjka. ja takich miałem przypadków, że oni pisali, w tej chwili wypadło mi z głowy, ale coś takiego, że było pisane łącznie i na przykład i że trzeba coś zwrócić z coś tam łącznie, nie pamiętam w tej chwili, bo mi wypadło, może sobie kiedyś przypomnę przy naszych rozmowach, to przytoczę ten fragment, to pamiętam, że oni takie pismo do sądu skierowali, a sąd to zwrócił z zapytaniem, co to jest, no nie? Po prostu. Rozumiem. No dokładnie, no słuchaj, różne rzeczy się zdarzały. Ja też widziałem różne rzeczy. Ja nie mówię, że jestem znawcą języka, oczywiście nie, bo ja też na pewno popełniałem mnóstwo błędów, no ale człowiek jak się oczytał, nauczył się, no to już po prostu no, doszedł do jakiejś tam wprawy, nie? Mam nadzieję, że aż takich rażących błędów nie robię. W każdym razie, może przejdźmy dalej. Wiesz co, ja zastanawiałem się też, jeżeli państwa BRICS miałyby stworzyć swoją walutę, co musiałoby za tym stać? I zaraz przejdziemy do dyskusji, ale wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, w jakim kierunku to zmierza i możesz też się wypowiedzieć później na ten temat. Ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jeżeli ktoś tworzy walutę, na przykład jak ten petrodolar, tak, w oparciu o zasoby naturalne, to logiczne jest, że te zasoby naturalne się kurczą i nie ma po prostu od tego odstępstwa. No to jest logiczne, prawda? Czyli każde nowe pokolenie będzie startowało z walutą, która jest na znacznie niższym poziomie, dlatego że ona jest pomniejszona o konsumpcję tych zasobów naturalnych przez to pokolenie, które je używa, tak? No to jest logiczne. Teoretycznie, słuchaj Sławek, powiem ci uczciwie, teoretycznie masz rację, tylko pamiętaj, że jeżeli będziesz robił walutę, tak jak to był projekt z Basel, który zakładał, że będzie albo pieniądz elektroniczny CBDC, albo jedyna waluta, która istnieje, to w tym kierunku to idzie. To był traktat z Basel, że jedyna waluta, która może być, to albo srebro, albo złoto. Tak, ale wiesz, powiem ci tak, masz rację, że te zasoby się gdzieś tam wykończą, ale wtedy będziesz jasno dyktował warunki, kto jest, nie przestaniesz okłamywać, będzie jasno wiadomo, kto jest bogaty, kto jest biedny, bo albo te pieniądze masz, albo tych pieniędzy nie masz, prawda? I nie będzie papierkowych pieniędzy jak Stany Zjednoczone, które nadrukowały, a są to pieniądze bez pokrycia. Bo wtedy... Czekaj chwilę. No ale zobacz, nawet jeżeli te pieniądze masz, to jest dokładnie tak jak z tym złotem, które powiedziałeś, w które inwestujesz i którego nie masz w domu. Te pieniądze będą mogły być zhakowane przez jakiegoś tam, tak, nie wiadomo, ale chodzi o fizyczne złoto. Chodzi o fizyczne złoto, a nie papierkowe. I teraz zobacz, jeżeli włożymy, że w państwach BRICS na przykład masz Rosję, która wydobywa złoto, możesz sobie zobaczyć, ile złota ona wydobywa. Ja rozumiem, tak. Dodaj do tego RPA, które jest potężne, jeśli chodzi o wydobycie złota, i kilka innych państwek, to oni mają to naturalnie. Już mają to naturalnie. Prawda? No dobra, jeżeli to złoto będzie stało na przykład za ich CBDC, no to dobra, to okej, ja się zgadzam. To ma pokrycie, nie? Ale czy będzie, czy nie? No dobra, zobaczymy, w jakim kierunku to się rozwinie. Uczciwie, ja kiedyś czytałem na ten temat, jeśli chodzi o pytanie, czy po prostu te państwa BRICS chcą ogólnie wspólnej waluty i wyszło na to, że oni chcą. Teraz pytanie tylko, w jakiej formie ta wspólna waluta miałaby być, bo oni mają takie 3 koncepcje. Pierwsza właśnie koncepcja to jest taki BRICS Coin, to się tak ładnie nazywa. To jest taka wspólna waluta rozliczeniowa, która jest oparta na blockchainie i zabezpieczona jest tymi rezerwami złota i surowców przede wszystkim, tak? Druga koncepcja to mogłaby to być, można by korzystać powiedzmy sobie z lokalnych walut w tym handlu między sobą, czyli na przykład, nie wiem, Chiny płacą w Brazylii w juanach, a Indie, Rosji będą płaciły w rupiach, tak też być może, nie?
No i trzecia możliwość, którą oni brali pod uwagę, to był taki nowy system płatności alternatywny do SWIFT, czyli tak zwany BRICS-Pay, który tak na marginesie on już jest testowany jako taka platforma do bezpośrednich rozliczeń między bankami. To też jest ciekawe. I też ten SPFS, to był też ten, jak on się nazywa, System for Transfer of Financial Mhm, Messages. To mhm, też nie. Wiesz, czego ja tutaj nie rozumiem, bo to nie daje mi spokoju. Weź pod uwagę Chiny i Rosję, mhm, które są bogatymi państwami, przynajmniej w złoża naturalne. mhm. Tak samo jak RPA, powiedziałeś, RPA na pewno jest bogate w złoto. Tak. No ale weźmy pod uwagę Indię. No dobrze, ale Indie. Indie są potęgą Mhm. IT. Zobacz, że w roku... Dobrze, Mhm, dobrze, ale potęga, słuchaj, intelektualne własności to jest nic. Chiny są tego przykładem, że oni są w stanie schakować praktycznie wszystko, ukraść wszystko. I teraz tak, Brazylia to jest kolejny kraj, który jest, no nie oszukujmy się, ale biedny. mhm. I jakoś nie chce mi się wierzyć, że na przykład oni mieliby w jakiś sposób rozdzielić te państwa i zaprosić na przykład, żeby Brazylia i Indie korzystały z tego samego koszyka walutowego, ale które to państwa włożyły znacznie mniej niż te bogate. Rozumiesz, o co mi Mhm. chodzi, nie? Ja Ja tak rozumiem. zastanawiam się, wiesz co, zastanawiam się, w jaki sposób miałoby to się odbywać i ja jakoś tego nie widzę, chyba że Ja ci już oni jakiś postaram się troszkę tą sprawę czarodziejski rozjaśnić. sposób, wiesz, Ja ci już znajdą. postaram się tą Mhm. sprawę rozjaśnić troszeczkę, bo Okej. w roku 2023 Rosja i Chiny, które w ogóle były głównymi takimi inicjatorami tej całej idei stworzenia wspólnej waluty, no to w roku Mhm. 2023 rosyjski minister finansów mówił przede wszystkim o konieczności stworzenia waluty opartej na złocie, bo to jest jedyne do rozwalenia dolara, tak? Tak. Dalej, następnym krokiem było to, że Brazylia zaproponowała nazwę roboczą R5, ponieważ te wszystkie waluty BRICS zaczynają się na literę R. Pamiętajmy o tym, Mhm. tak? Bo mamy brazylijskiego reala, mamy rosyjskiego rubla, mamy indyjską rupię, mamy renminbi, czyli po chińsku yuan i mamy Mhm. z RPA randa, prawda? Wszystkie 5 walut zaczyna się na literę R, tak? Więc to Brazylia zaproponowała właśnie taką grupę roboczą R5 do stworzenia wspólnej waluty. Co więcej, Arabia Saudyjska, która jest tym nowym członkiem BRICS, zaczęła rozliczać część dostaw ropy w juanach zamiast w dolarach, a przecież petrodolar powstał tylko przez wzgląd na Arabię Saudyjską. No i Arabia Saudyjska powiedziała, że dziękują za występy dolarowi, nie? Natomiast w 2000, rok później, bo w 2024 roku na szczycie w Johannesburgu w RPA ustalono, że utworzenie tej waluty jest takim, bym powiedział, długofalowym celem i nie może to zostać natychmiast jakoś tam wprowadzone, ale podjęto decyzję, że trzeba w państwie grupy BRICS zbudować jednolity system finansowy i infrastrukturalny. O, tak to się ładnie nazywa. Czyli I mówi, że to będzie trochę na zasadzie Unii Europejskiej. Na początku pewne państwa tracą albo inwestują po to, żeby odebrać to sobie w przyszłości. kogoś, wiesz, kogoś się do tej grupy zawsze wciąga po coś, tak? No Zobacz, tak, oczywiście. kogoś po coś. Wciągasz państwa, które mają bogate surowce, ale wciągnąłeś też Indie, które są potęgą IT. Oczywiście własność intelektualna nie jest za specjalna, ale być może Chiny wciągnęły Indie po to, żeby wchłonąć te ich technologie. Nie wiem, być może, tak? Bo też może być tak. Wcale bym się nie zdziwił. Jeśli chodzi o kwestię, powiedziałeś, że Brazylia jest biedna. Tak, ale Argentyna też pretendentuje. I teraz, Tak. jeżeli pamiętajmy o tym, że Brazylia i Argentyna to jest potęga rolnicza. To jest też potęga rolnicza. I No tak, to się zgadza. tu jest też, oni nie mają surowców zbytnio, ale mają zabezpieczenie rolnicze, żywnościowe. No tak, i to jest bardzo ważne. No zresztą widzimy teraz ten Mercosur, co jest, Mhm. tak, no to wiadomo, będziemy zalewani z Ameryki Południowej. Nie pamiętam z jakiego państwa, to jest chyba Peru, czy jakieś tam, nie No, pamiętam z jakiego państwa, no ale mamy właśnie. być zalewani właśnie jakimiś płodami rolnymi, które są znacznie tańsze, które są no, innej jakości, wiadomo, dlatego że nie spełniają norm unijnych. No i rolnicy mają rację, zresztą bardzo słusznie uważam, protestują. Mam nadzieję, że im się No uda ale coś właśnie, przeforsować. właśnie, Mhm. wiesz, Mercosur to jest w sumie taki skrót
bo już skoro powiedziałeś Mercosur, to jest taki skrót od hiszpańskiego, Mercado Común del Sur, tak? Mhm. Czyli wspólny rynek południa. I Mercosur dotyczy 4 państw. Uwaga! Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju. To 2 z tych państw należą do BRICS, tak? No, Argentyna jeszcze nie, ale chyba No ale jest tym będzie. państwem zmierzającym, Mhm. który ma tak samo jak Egipt. Oni nie są jeszcze, ale ogólnie, ale są pretendującymi do tego bycia, nie? Wiesz co, to jest ciekawe. W ciekawych czasach żyjemy, ze względu na to, że jak popatrzymy, i to tak jak mówię, i to nie w alternatywnych społeczeństwach, tylko niestety, ale trzeba zabrać się za tą właśnie politykę, tą twardą, brudną politykę, w którą trzeba się zagłębić, żeby zrozumieć pewne rzeczy. Jak zobaczymy, w jakim kierunku to się zmierza, no to wiesz co, rysuje się, szkicuje się na razie taki bardzo ciekawy obraz, bo nie wierzę w to, żeby Ameryka była w stanie walczyć z całym światem, ale Mhm. również nie wierzę w to, żeby Ameryka bardzo tanio oddała skórę. I Mhm. Ameryka, to znaczy Amerykę, to mam tutaj na myśli Stany USA. Zjednoczone. Tak, dokładnie, Stany Zjednoczone. I Stany Zjednoczone teraz wiadomo, że rzucają się, miotają się, dlatego że nie mają wyjścia, starają się za wszelką cenę uratować no, tego dolara, petrodolara swojego. Mhm. Co jest na to najlepszą receptą? Wiadomo, co jest. Tak, konflikt zbrojny, najlepiej globalny, który może doprowadzić do unicestwienia na przykład pewnych serwerów, czy jakichś archiwów z fizycznymi dokumentami, które mogą zostać zniszczone po to, żeby nie było śladu na przykład papierów dłużnych, jakichś długów, Mhm. jakichkolwiek zobowiązań finansowych czy jakichś innych ekonomicznych. No i dzięki temu po prostu można przedłużyć, wiesz, życie. No Mhm. oczywiście jest to bardzo brutalne, no ale niestety tak to się odbywa. I słyszałem, że II wojna światowa też miała za zadanie właśnie coś takiego osiągnąć. Nie, to Mhm. też jest kwestia otwarta jeszcze, dlatego że są dowody zarówno za, jak i przeciw Mhm. temu. Tylko, że po prostu mówię, że w bardzo ciekawych rzeczach, tych czasach żyjemy. No dobrze, Arturze, słuchaj, wiesz co, ja tak się zastanawiam, chyba będziemy kończyli już Mhm. powoli tutaj. Dlatego, że w tym momencie ja myślę, że omówiliśmy wszystko, jeśli chodzi o te państwa Mhm. BRICS. Czym są, w jakim kierunku to wszystko zmierza? No tak jak mówiliśmy, to jest CBDC Jedno tylko na i... zakończenie, wiesz co? Bo ty powiedziałeś o czymś takim, że ważne jest to, Aha, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. To tylko ja jedną rzecz dopowiem. Tutaj warto jest się zastanowić, czy w Ameryce faktycznie zależy na tym, żeby ten konflikt ustał, tak? no właśnie. To jest pierwsza rzecz, podstawowa. A teraz zastanówmy się jeszcze na zakończenie, tam 2 z 3 zdania powiem odnośnie właśnie, bo to jest istotne, co się dzieje za naszą granicą. Jest, Jakie, oczywiście. jakie Mhm. są powiązania BRICS-u z tą wojną na Ukrainie, tak? Weźmy się, przypatrzmy tym państwom. Oczywiście Rosja teoretycznie jest izolowana przez Zachód, tak, bo mają sankcje, mają embargo, no ale BRICS daje Rosji częściowe wsparcie i polityczne, i Oczywiście. gospodarcze, bo Rosja korzysta z handlu w juanach i w rublach i poprzez coś takiego częściowo przynajmniej bierze i omija sankcje, bo nie korzysta z dolarów, tylko z juanów i z rubli. Weźmy sobie teraz Chiny. Oczywiście oni niby oficjalnie mają politykę neutralną, ale z Rosją prowadzą handel ropą i węglem, co stabilizuje przede wszystkim gospodarkę rosyjską. To jest też istotne. Chiny oczywiście unikają sankcji, a także zwiększają ten eksport technologii, które może być wykorzystane w tym sektorze energetycznym albo militarnym. Weźmy sobie trzecie państwo Indie. One z kolei zwiększają import rosyjskiej ropy i węgla, a my idioci nie kupujemy tego od Rosji, a kupujemy od Indii, a Indie kupują na przykład, załóżmy, od Rosji, tak? Tylko my płacimy za pośrednika jeszcze więcej, no nie? Bo No jesteśmy tak. na zasadzie, że na Mm, złość mamie odmrożę sobie uszy i nie będę kupował od no tak. Rosji, ale będę kupował, załóżmy, od, wiesz, będę kupował od kwestii Indii, które kupują od Rosji, albo coś takiego jak ktoś kupował od Bułgarii, robiono reaktory atomowe, tylko problem w tym, że Bułgaria w ogóle nie robi reaktorów atomowych, tylko od Rosji je miała, no nie? Tak. No ale oczywiście Indie zwiększają ten import ropy, tak?
Oczywiście Indie przy tym wszystkim nie krytykują Rosji w ONZ i często też albo blokują, albo opóźniają te rezolucje, które potem opóźniają potępiają te działania Moskwy. Mamy dalej Brazylię i RPA, tak? Które niby teoretycznie są neutralne, chociaż bardzo znany był ten motyw, że z RPA lecieli przez Polskę do Rosji i tutaj na Okęciu przeładowywali uzbrojenie, które wieźli do Rosji. No niestety nie polecieli dalej i musieli wracać bez tego uzbrojenia. Ale to też dobrze, że spakowali uzbrojenie i tam jechali gdzieś, nie? No ale widzisz, te państwa niby są neutralne, ale dążą do takiego dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. No poczekaj jeszcze, Artur, dlatego że idąc tym torem, to teraz wiemy, dlaczego toczy się ta wojna na wschodzie, tak? Tak. Dlatego, że wiemy, że Ukraina jest bardzo, bardzo bogata w metale tych ziem rzadkich, w zasoby naturalne, węgiel, ropa naftowa, również i gaz ziemny. No i co? No i Amerykanie chcieli zabezpieczyć po to, żeby nie oddać kawał zasobów naturalnych Mhm. właśnie państwom BRICS, czyli Rosji w tym wypadku, prawda? Mhm. Także już widzimy kolejny motyw, który jest po prostu no tam, który po prostu Oczywiście, stoi za tą wojną, nie? a przede wszystkim jest to, że Rosja w ramach BRICS uzyskuje dostęp do taniej energii dla Chin i Indii, a jednocześnie eksportuje i broń, i technologię, prawda? To też jest Dokładnie. bardzo istotne. Dokładnie. Także jak widzimy, państwa BRICS, przeciwwaga, czy jest to przeciwwaga? Wiesz co, tak całkiem na zakończenie, najpierw ja się wypowiem, później ty i kończymy. Moim zdaniem, czy jest to przeciwwaga? Krótko, jest, ale to przypomina mi przysłowie trochę, wiesz, trafić z deszczu pod rynnę. Dlatego, że o ile jeszcze świat zachodni ma przejawy tej tak zwanej wolności, o tyle to, co dzieje się na wschodzie, czy to jest Rosja, czy Chiny, cały ten komunizm, no to tam niestety, ale tej wolności nie ma. Bardzo często mówi się i ludzie szydzą, na przykład z Unii Europejskiej, mówiąc coś takiego, że Unia Europejska nie sprostała konkurencji z Chinami. Oczywiście, że nie sprostała. Jeżeli Chiny używają niewolników do pracy i oni nie płacą ludziom Mhm. albo płacą naprawdę minimum, niezbędne minimum, tylko po to, żeby ludzie mogli przeżyć, no to o jakiej konkurencji my tu mówimy? No Niech oczywiście. Chiny stworzą taki system finansowy i taką strukturę, jaka jest w Unii Europejskiej, Mhm. gdzie ludzie naprawdę zarabiają dobrze i żyją na odpowiednim poziomie i niech oni wtedy konkurują z Unią Europejską. Na przykład, nie? Wiesz, dlatego dla mnie po prostu ci, którzy piszą takie artykuły, dla mnie to są ludzie, którzy odkleili się od Nie, no rzeczywistości. oczywiście, to jest, wiesz, I to teraz jest, proszę ciebie, Artur, wypowiedz się ty na ten temat, w jakim kierunku to zmierza, jak myślisz, twoja opinia wiesz oczywiście. co, dla mnie jest to, jeśli popatrzysz na historię Stanów Zjednoczonych, to w historii Stanów Zjednoczonych sytuacja była taka, że w pewnym momencie oni sobie narąbali w głowie, że oni są odpowiedzialni za cały świat. Mhm. Bo tak to wyszło, ta teoria, że Mhm. Stany Zjednoczone są za cały świat i oni chcieli mieć łapę nad wszystkim, co się na całym świecie dzieje. To wiesz, może było fajne kiedyś, na przykład. Natomiast w chwili obecnej sytuacja jest taka, że gro państw czuje bardzo dużą potrzebę po prostu zrzucenia tego jarzma Stanów Zjednoczonych, tej pętli. I BRICS przede wszystkim do tego zmierza, że oni chcą zrzucić tą pętlę. Przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, oni są konkurencją. Zresztą są takie przepowiednie, w których było mówione, że ludzie ze Stanów Zjednoczonych będą na tratwach uciekać, nie? Także Stany Zjednoczone wcześniej czy później one się gdzieś tam rozpadną, nie? Wiesz co, Ogólnie. Artur, z tymi przepowiedniami to jest tak, że przepowiada ten, który układa scenariusz, a później go kontroluje i wiesz, to No są te ja przepowiednie wiem. w większości, Ja nie? wiem, ale widzisz, to wszystko, słuchaj, no to co powiedziałem na samym początku, Stany Zjednoczone mogły sobie pogrywać z różnymi tam, załóżmy, różnej maści państewkami dziwnymi, afrykańskimi, ale one nie mogą sobie pogrywać z Chinami. Dlatego powiem Ci szczerze, to co Ty powiedziałeś, że Ciebie wiele rzeczy śmieszy. No mnie, wiesz, też Sławku śmieszy coś takiego, jak ja potem na przykład, nie wiem, no siedzę sobie i czytam jakieś memy, porównanie sił wojskowych. No jak była wojna w Iraku, pokazywali, że Amerykanie wysłali, nie wiem, chyba 100 000 czy 200 000, nie wiem, a Irak miał 1 000 000. No i co z tego?
Tu nie jest istotne, Tak. kto ile ma wojska. Albo przypomnij sobie tych piewców różnej maści covidowych, którzy specjalistami byli, tak? A potem ci sami Ekspertami i specjaliści. specjalistami, tak, Tak, a potem dokładnie. się generałowie, specjaliści wypowiadali, że no to oni mają amunicji na 2 dni. No i co? I co na 2 dni? Może oni nie mają amunicji, ale jednym stryknięciem oni z Chin załatwią albo z Iranu, tak? Tak. No, więc idiotyzmem jest porównywanie, kto jakie ma siły, bo to naprawdę jest beznadziejne. Jeszcze pamiętajmy, że chyba, nie wiem, pod Kirchholmem było 3000 Polaków, a 15, czy 5000, 3 czy 5000, nie pamiętam, Polaków, a Szwedów było 3000 i chyba do 15. 16-17 tysięcy. To No, było no, tak, no, 1 no do i to 6 była przewaga. też Nie? wygrali, nie? No Tak, to wiesz, to, dokładnie. to nie ma znaczenia. To samo, co jak porównujemy Mhm. Irak i Stany Zjednoczone, no pod tym względem, więc wiesz, Artur, reasumując, w jakim kierunku to zmierza i jak myślisz? to zmierza przede wszystkim w tym kierunku, w mojej ocenie, żeby po prostu obalić dyktat Stanów Zjednoczonych. Tak. A wojna Uda się, czy za naszą nie? wschodnią granicą jest jedyną deską ratunku dla Stanów Tak, Zjednoczonych, tak, żeby po prostu utrzymywać tego dolara, no nie? dokładnie. Jak myślisz, uda im się, czy nie? To znaczy, w mojej ocenie, wiesz, w mojej ocenie ta wojna zmierza ku końcowi na Ukrainie, bo Mhm. ludzie nie będą w nieskończoność płacić za Ukrainę, tak? Oczywiście, że tak. No, a tym bardziej słuchać bredni, że to jest państwo niepodległe. Żeby to było państwo niepodległe, to wiesz, po pierwsze musi być niepodległe militarnie, a drugie finansowo. Oni są zależni finansowo i zależni militarnie. To nie jest żadne państwo niepodległe. I teraz wiesz, wielkie urabura, że Orban to powiedział publicznie, no nie? No, ale wiesz, i to zmierza ku końcowi, tylko pytanie na jakich warunkach. Mi się wydaje, że ten warunek, który będzie, to będzie takim czasem na przeczekanie, bo to jest jeszcze, to jest czas na przeczekanie do tej ewidentnej kwestii, wiesz, do takiej otwartej wojny, no nie? O tym porozmawiamy w następnym odcinku, dlatego że to jest ważne. Co dalej, jak skończy się konflikt zbrojny w Ukrainie? Co dalej? Mhm. I to jest bardzo ważne dla nas, Polaków, i dla Polski, dlatego że no wtedy, jak kurz pobitewny opadnie, no to może się okazać, że przeoczyliśmy bardzo wiele rzeczy, Mhm. które były kluczowe właśnie dla Polski i dla nas, Polaków. No ale o tym porozmawiamy w następnym odcinku. Dobrze. My ciekawi Arturze. jesteśmy waszych komentarzy jeszcze, Tak. tylko dodam Mhm. tylko, wrzucajcie komentarze, udostępniajcie gdzie tylko możecie, no i lajkujcie oczywiście, żebyśmy Jasne. zwiększyli zasięgi. Mhm. No, dziękuję. Ty rozpocząłeś, ja zakończę. Dziękuję Ci, Arturze, za rozmowę. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiamy, dzięki Sławku.